Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek w zasadzie pod tytułem Ucz się, bo będziesz rowy kopać. Tak mówili kiedyś rodzice. No i wyszło jak wyszło. Kopię rowy. Oczywiście trochę w cudzysłowiu, trochę w przenośni. Jestem na siedlisku, no i coś tam podziałam. Na początek przepraszam, że jakość dźwięku i obrazu może być gorsza, ale dzisiaj nie spodziewałem się, że przyjadę na długo. No i w sumie nie wziąłem drugiego telefonu, którym nagrywam, więc ta jakość dzisiejszego odcinka może być gorsza. Myślałem, że przyjeżdżam dosłownie na 2 godziny, a tu okazuje się, że mam praktycznie pół dnia, czyli popołudnie. No i skoro mam tyle czasu, no to spróbuję dzisiaj wykopać rów, pocisnąć te odpływy, zobaczymy jak będzie. Kierunek, jak już mówiłem ostatnio, gdzieś w tamtą stronę za wierzbę. Ile się uda? Nie wiem, zobaczymy. Myślę, że już sobie pokupiłem wszystko co chciałem, czyli jeszcze metrową rurkę, kolanko 45 stopni, no i tam w środku jeszcze obejmę. Także teraz chwila pomyślunku i ciśniemy z robotą. Zacząłem już składać po kolei te rury. No i przydałyby się jeszcze jedne ręce, czyli ktoś do pomocy, bo w sumie tu pasowałoby 2 rękami trzymać, tu 2 rękami dopychać, więc idzie niezbyt łatwo, ale od czego są nogi, nie? Nogami można zawrzeć i tu dociskać. Mam nadzieję, że pomału się uda. Wyprowadzam w pierwszej kolejności z tego kolanka, no i będę szedł pomału w tamtą stronę. To założyłem na początku, bo tak się spodziewałem, że połączenie tych 2 rur może wchodzić najciężej. No i chyba faktycznie tak było, bo się chwilę oszarpałem. Tutaj w piwnicy chcę, żeby spadek był naprawdę mocny. No i widać, ta rurka ma delikatny spadek, a ta odpływowa dosyć mocny, zachowany, tak żeby mi się jedno z drugim tu na końcu akurat zlicowało. No i teraz muszę sobie dociąć tą 2-metrową rurkę, bo chcę jeszcze tutaj dać trójnik. Po co ten trójnik? No z jednej strony dam tutaj korek i będzie w razie czego mi stanowił jakąś tam wyczystkę, czy coś w tym stylu. Gdyby odpukać, co prawda nie w drewno, ale w beton coś się zapchało, to będę mógł ten korek ściągnąć i to przepchać. Tam będzie zresztą metr dalej kolanko, więc gdzieś w tym miejscu trzeba uciąć, potem pilniczkiem zarobić taką krawędź, żeby łatwiej było wepchnąć. No i ogólnie ten trójnik też po to, bo może w przyszłości tu jeszcze gdzieś jakiś odpływ się pojawi. Może z tamtego pomieszczenia, może coś. Lepiej zrobić, bo będzie on w tej chwili miał funkcję wyczystki, a docelowo, kto wie, dosłownie przecież 10 zł więcej, a myślę, że na przyszłość będzie to przydatne. Ok, miarka, domierzyć cokolwiek, obciąć, no i pilnikiem. Jak to wyszło? To oryginał, to robione przeze mnie, cieniutkie, fajne, wyszlifowane, więc myślę, że z łatwością mi wejdzie do tego tutaj trójnika. Elegancko siedzi wszystko tak jak chciałem, z naprawdę dużym spadkiem. Nauczka na przyszłość to, żeby jak kupować rury, to jednak jednego producenta, bo już tutaj znowu było ciężko wepchnąć, a na przykład połączenie między nimi było spoko łatwe. Tak to już jest. Kupiłem sobie też 2 obejmy takie solidne, można powiedzieć, że rynowe niemalże, ale takie w sumie były, bo myślałem, że dam 2, jedną gdzieś tu, drugą tu, ale chyba finalnie dam tylko jedną na łączeniu, tak żeby było to profilaktycznie zabezpieczone, bo to nawet bez tych obejm jest stosunkowo sztywne, no ale niechby było to równo ze spadkiem, czyli jedną gdzieś sobie wkręcę. Tak to w tej chwili wygląda. Nie wiem, czy uda mi się to nagrać. O, uda się nagrać. Spadek, jak widzicie, jest bardzo duży. No i wiele osób pytało, po co te 2 rurki, czyli oddzielnie kanalizacja, powiedzmy, z toalety, a oddzielnie gdzieś tam odpływ ze zlewu spod prysznica. No bo zanim wykopię szambo, czyli ta duża rura, no to pewnie troszeczkę się zejdzie. A żeby korzystać ze zlewu czy prysznica wanny, no to na ten moment zrobię tak jak było po staremu, czyli po prostu woda będzie sobie leciała gdzieś tam na ten
nieużytek. Póki co oczywiście. I teraz, jeżeli będę miał dwie rury, no to niewykluczone, że potem je połączę. Spadek, jak widać, na tych 4 metrach mniej więcej jest dosyć duży, bo myślę, że ze 40 cm, więc nawet gdybym miał łączyć, to równie dobrze mogę sobie te rury potem połączyć do tego kolanka. Ale ja teraz zrobię jeszcze jedno wyjście z tymi rurami cienkimi na zewnątrz, bo tak jak powiedziałem, chcę mieć w tej chwili 2 odprowadzenia wody poza budynek. Całkiem ładnie siadła już ta rura 50 mm. Tu też jest duży spadek, ale ten spadek w razie czego będę mógł, jak już mówiłem, sobie tu podnieść i wpuścić w tą stronę. No bo nawet jeżeli będzie ta rurka podniesiona tu, to i tak będzie na tych 4 metrach jakieś 20-30 cm spadku w porównaniu do tego, co się zaczyna. Więc woda, czysta woda, swobodnie będzie sobie mogła potem tutaj wlatywać. Specjalnie tak wymierzyłem, żeby było, żeby kielich był ciut poza fundamentem. No i musiałem tu przesunąć dosłownie 2 cm odstępu między tym. Ale to nic nie szkodzi. Nie chciałem ciąć po prostu tych rurek. 2 metry i tu dołożę metr, żeby po prostu było szybciej. Lecimy teraz z tamtej strony, bo tam będzie jeszcze jedna rzecz, którą sobie dzisiaj w nocy wymyśliłem. Wcześniej plan był taki, że tą rurę niebieską, którą wyciągnąłem z ziemi, wykorzystam i po prostu ją wpuszczę do piwnicy i tam w piwnicy zrobię łączenie, ale to łączenie raz, że będzie o tyle trudne, że to są podobne średnice. Trzeba by to jakoś rozgrzewać, rozciągać i tak dalej, tak jak było wcześniej robione przez wcześniejszych właścicieli, ale cóż, na tym po prostu to lekko ciekło, bo nie było tu żadnej uszczelki. Więc finalnie to łączenie będzie już na dworze, ale tu jeszcze sobie wstawię jedno kolanko. Kolanko, w zasadzie trójnik, nie kolanko. No bo tak, skoro tu wyciągnę wodę, no to będę mógł sobie tu zamontować też jakiś zlew. I żeby woda mi się nie lała pod nogi, to po prostu będzie wchodziła w to kolanko i dopiero w tą rurę, no i gdzieś w tamtą stronę. Tak, żeby jak wracam z ogródka, to żeby mieć kran, żeby sobie ręce przepłukać, czy nawet bliżej wodę, żeby móc podlewać. Takie wymysły, no ale skoro i tak to robię, to się troszeczkę tym pobawię. A jak ta rura już będzie w ziemi, no to ona sobie zawsze tu zostanie, bo z tego zlewu, który tu będzie sobie mogła woda swobodnie odpływać w tamtą stronę. Nie będzie przecież musiała woda z takiego zlewu na dworze wpadać do szamba. Będzie spokojnie mogła sobie uciekać na ziemię. A to gdzieś tam sobie ewentualnie w przyszłości zlikwiduję. Zobaczymy, czy coś czas pokaże. Lepiej mieć więcej, niż potem myśleć na zapas, jak coś przerabiać. Także tutaj lekko przecinam, no i montuję ten trójniczek. Zanim jednak ten trójnik poleci tam, to mała próba, bo tak pomyślałem, że mam opalarkę i w sumie tą opalarką można by spróbować rozgrzać tą rurę wodną i jakoś to kolanko wtedy wcisnąć, a teraz mam większą swobodę niż tam w ziemi, więc spróbuję. Stracę 10 cm, to stracę, a nóż się może elegancko uda jedno w drugie wcisnąć. I zobaczcie, w miarę się udało. Kielich co prawda się zrobił dosyć szeroki, teraz jeszcze to do końca nie zastygło, ale jeżeli poruszam samym trójnikiem, no to po prostu nie rusza się tu na początku, a rusza się tu, gdzie jest po prostu jeszcze ciepłe. Więc wydaje się, że będzie to w miarę szczelne. Zresztą 5 cm jeszcze będzie to spadek. Tak jak jest w tej chwili widoczne, to będzie góra, więc tu nie przeszkadza, że jest wyżej. Chodziło mi o to, żeby równy był dół, no i to się udało. Dobrze, że zrobiłem to w powietrzu, bo tam by było ciężko, mógłbym znowu uszkodzić tą czerwoną rurę, a tego bym nie chciał. Dajmy tu 10 minut, niech sobie to dobrze wyschnie, bo naprawdę się to mocno rozgrzało, aż jak widać gdzieś tam się kleiło momentami do rękawic i wtedy stwardnieje i zobaczymy, jak to się trzyma finalnie. A w międzyczasie można wygłaskać wariaćka, czy popatrzeć się na belowanie, bo właśnie podjechał znajomy i akurat to, co było ostatnio po żniwach, czyli całą tą słomę zbelujemy i będzie do zabrania. Teraz znowu kilka dni suchych było, więc udało się to fajnie pozgrabiać, no i jest eleganckie do
schowania. Gdzieś pod dach albo nakrycie po prostu plandrą. No i ogólnie tak to można by tu przyjeżdżać. Siedzieć sobie w cieniu na ławeczce, śmiać się z psa, no i patrzeć jak ktoś na mnie robi. To by był świat idealny. Ale ja leniuchem nie jestem, więc zawsze jak jest coś do zrobienia, to oczywiście pomagam. No tu akurat nie ma co. Wszystko robią maszyny. Tym dużym sprzętem, czyli tą dużą belarką, to chwila, moment i ogarnięte. Nie wyszło dużo, bo tylko 11 belek. No ja pamiętam jeszcze te takie kostki, które kiedyś się robiło. No to tych kostek pewnie by tu było, potem to załadować i tak dalej. A tak to pod taką belę, raz, dwa turem, naciągnik na przyczepach. No i 11 sztuk, to też momentalnie się załaduje. No jest suchutkie, zbite i suchutkie. W sumie nie wiem ile taka bela waży, no ale na upartego nawet jedną ręką idzie to pchnąć. Ok, to taki mały przerywnik, a teraz wracamy dalej do tych odpływów i rur. Przez ten czas elegancko to już zastygło. No i teraz jak próbuję kręcić za ten trójnik, rusza się cała rura, więc elegancko to się stopiło. Nawet na końcu jeszcze to podgrzałem, żeby jedno z drugim spróbowało się złapać. No i chyba się związało. Na to przynajmniej wychodzi. Do środka zajrzeć się za bardzo nie udaje, nie widać. A nie, troszkę widać. Przynajmniej ja widzę. I jest szczelne. Myślę, że tak stopione to będzie nawet trwalsze niż sama ta rura, która tu wychodzi. No bo teoretycznie te szare rury nie powinny być na zewnątrz, a jedynie w środku budynku. Chociaż tutaj i tak to będzie przesypane ziemią, jeszcze coś na górę, tak żeby to było w miarę osłonięte. I kilka czy kilkanaście lat myślę, że spokojnie tak to wytrzyma. Teraz przymiarka tej zewnętrznej, pomarańczowej rury z tym kolankiem 45 stopni wyszło mi idealnie, czyli minie mi tą wierzbę. Oczywiście tych rur będę musiał jeszcze sobie dokupić. No i pomału gdzieś tam teraz pewnie wykopię dosłownie te 4 metry, które mam i potem następnym razem jak dokupię tych rur, to dołożę resztę. Idąc w tą stronę trafiam właśnie na ten przestrzał, czyli gdzieś w tamtą. No początkowo planowałem, że szambo będzie tu, ale złe to by było. Dlatego, że trudno w zasadzie tu podjechać ani z tamtej strony, ani z tej. Trzeba by się po prostu szambiarką jakoś przeciskać. A poza tym, no skoro tu by było jedno szambo, to jak w przyszłości odprowadzać z tego domu ścieki. Więc chyba najlepszym pomysłem będzie po prostu zrobić szambo po środku, czyli mniej więcej gdzieś tu. No i na tej działce jednak obok. Przedrę się przez te krzakory i to szambo gdzieś wkopać z tej strony, no bo tutaj będzie elegancki dojazd szambiarką wzdłuż płota, wzdłuż tej działki, no i w razie czego po środku, pomiędzy tymi budynkami. No i odstęp od studni też będzie większy niż bym miał gdzieś znowu robić szambo tam koło budynku. Tak mi się wydaje, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Ok, teraz jeszcze wskoczę na chwilę do piwnicy, no i tam zamontuję tą obejmę, a potem łopata i kopię dalej rów w tą stronę. Kurczę, nie przemyślałem jednak jednej rzeczy, że najpierw trzeba wywiercić dziury pod te obejmy, bo teraz jak już mam rury poskładane, a mocowanie obejmy jest na środku tej rury, więc ciężko będzie mi to tu wywiercić. Nie wiem, czy się uda. Na razie zacząłem tylko tyle, żeby malutkim wiertłem sobie to zaznaczyć, a kołki to są chyba 10 albo 12, zaraz zobaczę. No i kurczę, nie wiem, czy ja teraz to lekko nagnę, może się uda. Albo od góry, albo od dołu i jakoś to trochę pewnie pod kątem, ale wywiercić. Jak ta dziura się nie uda, spróbuję obok. Tutaj nie musi być pięknie. Po lekkich kombinacjach, po bijaniu młotkiem i tak dalej udało się. Co prawda troszeczkę uszkodziłem tą rurę, ale od góry i to delikatnie, więc w niczym to nie przeszkadza. Musiałem też wygiąć ten uchwyt, no ale myślę, że jak skręcę obydwie części ze sobą, to się po prostu wyprostuje. A akurat tu, gdzie uszkodziłem, pójdzie ta guma, więc myślę, że okej, będzie trzymało. To w piwnicy byłoby chyba na tyle. Tu obejma mocno skręcona się trzyma
Jeszcze wziąłem te rurki ze sobą, skręciłem drutem. W zasadzie zostało mi druta takiego elektrycznego. On jest giętki, fajnie się tutaj zaokrąglił na rurkach w 3 miejscach, tak żeby ta rura nigdzie nie chodziła. Raz, 2 i tam 3. Jest to już w tej chwili stabilnie i praktycznie nieruchomo, a co dopiero jak się jeszcze zabetonuje te wejścia. Ale betonowanie to pewnie następnym razem, bo najpierw będę musiał też odkurzaczem tutaj wymieść, a nie mam dzisiaj odkurzacza, żeby wybrać cały ten syf, bo nie zmiotłem tego wcześniej. No ale tak to jest, czasami człowiek nie pomyśli. Tu jest korek, tak jak powiedziałem, będzie to na zapas, ewentualnie do przepychania, gdyby odpukać coś się tam zatkało. No i z drugiej strony identyczna sytuacja, czyli ten trójnik, który pójdzie tu, również będzie pełnił funkcję nie tylko odpływu z tej umywalki, która będzie tutaj, czy tam zlewu, ale również będzie pełnił formę ewentualnej rewizji, żeby coś tam przepchać. Dlatego też jest pod odpowiednim kątem, a nie po prostu 90 stopni. Tak to wygląda. Teraz co? Słoneczko pomału będzie tu zachodzić, w sensie, że za drzewo i będzie tutaj cień. Ja tak myślę, skoro mam wyciągnięty jeszcze tą szczeliną przedłużacz, to może kurczę, zanim zacznę kopać ten rów, wezmę kosiarkę i trochę tą grubszą trawę stąd przekoszę. Ostatnio wziąłem kosą, no ale jak wezmę kosiareczką, to będzie po prostu równo. Także dopiero potem kopanie rowu. Jeszcze zanim wleci kosiarka, to wziąłem, powyrywałem ile się dało takiego grubszego badylstwa. Potem ile mi starczyło paliwa w tej kosie spalinowej, to przekosiłem w tą stronę. Zresztą widać, jakie to są w tej chwili rządki pokosy. No ogólnie te niektóre badyle to są wielkości, nie wiem, 2,5 3 metry, niektóre to naprawdę dużo wyższe ode mnie, no i grubości ponad kciuka. No takie coś, ja mam 1,90 m, a to jest jeszcze tyle ode mnie wyższe. Nienawidzę tego octu, bo to jest chyba oset, tak mi się przynajmniej wydaje, takie kujące dziadostwo, więc wyrywam to zawsze w rękawicach, no i chętnie bym się tego pozbył, ale no nie bardzo wiem jak. Przekosiłem też już tutaj dalej w tamtą stronę kosą spalinową, co wam pokazywałem, że docelowo mniej więcej będzie szambo, gdzieś może tu, może troszeczkę dalej, zobaczymy, tak plus minus w tej chwili. I coś jeszcze chciałem pokazać, ci co śledzą odcinki, to może pamiętają, że tutaj było gniazdko kuropatwy i ja myślałem, że te jajka coś zjadło, ale jeden z widzów potem napisał w komentarzu, że tak wyglądają skorupki, ale wylęgniętych jajek, a nie zjedzonych. Więc całe szczęście, bo tych w takim razie młodych kurczaczków to no kilkanaście na pewno to było. A skoro już się dawno wykluły, to i ja mogę te gałązki stąd też posprzątać. Także teraz lecę po widły, zabieram gdzieś te wielkie kupy ostu na bok, no i potem kosiareczka, żeby było już równo. Od razu inaczej ta przestrzeń wygląda. Trochę rękami, trochę kosą, no i na końcu teraz tą kosiarką. Nie oszczędzam jej, nie szanuję jej. Tłukę jak leci, a ona ciągle daje radę i bardzo się z tego cieszę. Nawet te badyle, które częściowo zniosłem i wrzuciłem tam dalej, potem jeszcze sobie przejechałem, żeby mieć tu fajny, równy teren. I cóż, teraz mam chłodniej. Nie dość, że cień, to już godzina prawie 19, więc akurat godzinkę sobie poświęcę, żeby ten rów wykopać. No i pewnie z takich remontowych rzeczy to będzie na dzisiaj tyle. Ale ja oczywiście zostaję, jak zwykle, do późnej nocy, bo skoro tak mi wyszło i że nie musiałem wcześniej odjeżdżać i plany się pozmieniały, to wykorzystuję ten czas. Kurczę, ja myślałem, że ten gruz jest tylko tu, gdzie był odpływ, ale okazuje się, że on jest tu dookoła. No cały czas się z tym męczę i w zasadzie łopatą się źle kopię. Znowu już drugie wiaderko, tam jakieś większe cegłówki. Ile ja wykopałem przez kilkanaście minut? No może metr. Także zobaczymy jak dalej, ale myślałem, że będzie szybciej. Kopię dalej, ale ktoś tu się chyba przyszedł bardzo upominać o kolację, bo nie daje spokoju, co łopatę wsadzę do rowka,
to on od razu do ręczki idzie i jaby zaczepia. Więc chodź, piesku, zjemy, chodź. Ja zjadłem kolację, to i wariaćko dostał. Nowa karma i ta mu chyba zdecydowanie bardziej smakuje. Bo ostatnio jak kupiłem, już nie pamiętam, w którymś z marketów taki duży worek, no to ta karma potrafiła i 3 dni stać i nie bardzo jadł. A to, jak widać, wcina. Nie wiem, czy ten telefon ściągnie, ale naleciało się bocianów. Tego jednego tu blisko na pewno widać, ale tam jeszcze siedzą 2 i przed chwilą odleciał 3, czyli na takiej małej przestrzeni 4 bocianki. No, wieczorem szukają, żeby coś jeszcze przed nocą pojeść. O, wraca właśnie tamten. Czyli znowu mamy komplet. A nie, to nie bocian. To czapla szara jednak. Cała szara i mniejsza od bocianów. No, taka ciekawostka. To na dzisiaj sytuacja wygląda tak i tak zostaje. Muszę jeszcze dokupić troszkę tych rur. Wykopałem te 4 metry. Darnia oczywiście odłożona z boku, bo potem ziemia i darnią przesypię. Nie wiem, czy nie za płytko, bo na jakieś 40 cm 50 kopałem maksymalnie, więc tak naprawdę nad rurą będzie 30 cm ziemi, no ale muszę ten spadek jakoś też tak stopniować, żeby udało mi się go finalnie tam wyprowadzić, więc dużo głębiej no nie mogę po prostu tego wkopać. I cóż, no tu jest spadek, nie wiem jeszcze jaki, ale to już następnym razem jak dokopię dalej, dołożę kolejne rury, wtedy sobie chwycę poziomicą i sprawdzę, czy faktycznie jest, ale na oko widać, że jest. Nie kopię dzisiaj dalej, bo już w sumie pękła 20, słoneczko sobie gdzieś tam na czerwono przed chwilą zaszło, a mi się przypomniała jeszcze jedna rzecz, którą sugerowaliście pod ostatnim filmem, żeby zrobić, to znaczy powyrywać te ogórki, które zżółkły, zarażone pewnie chorobą, żeby to się po prostu nie rozprzestrzeniało dalej. Więc póki jeszcze tam troszeczkę widna jest i bociany dookoła grasują, jeden, drugi, to ja się biorę za wyrywanie tych ogórków. No i chyba to będzie na dzisiaj tyle, bo już nic odkrywczego pewnie zdążyć nie zrobię. Także dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Żegnam się i standardowo do następnego razu.